chociaż minęło dopiero 7 godzin od przylotu do tego wspaniałego kraju, a ja już mam uśmiech jak banan i wiem, że spotka mnie tu dużego dobrego. Nazywam się Patryk i zapraszam na mój dziennik podróży. Poszukiwanie dobra to chyba najlepszy tytuł na każdą podróż. Dzień dobry, jesteśmy w Mongolii. Powiem, jest nieźle. Lotnisko jest pośrodku niczego, tak naprawdę. I nie ma nawet autobusów za bardzo. Taksiarze są bardzo nachalni. Jest jakaś firma transportowa, która oferuje przejazd za $5, czyli za 20 zł. To nie jest dużo chyba, nie? Ale co, spróbujemy pojechać po prostu przed siebie. Wziąć wiatr w żagle. I zobaczymy, czy uda się dzisiaj Jest słońce jeszcze wysoko stosunkowo, więc nie jest źle. Myślę, że jeszcze mamy troszkę czasu, ale trzeba działać. Spróbujemy pojechać do Ulaanbaatora. Gdzieś tu zaraz znaki zobaczymy, no i co? I autostop. Ahoj, przygoda. Dzień dobry, znajdujemy się w stolicy Mongolii, tak zwanym Ulaanbaatar. I czekamy na zmianę świateł, idziemy. No dobrze, spróbujmy trochę pochodzić, pogadać. Ogólnie znajdujemy się w sercu Mongolii, jak to już wszyscy wiemy. Prawda jest taka, że teraz musimy po prostu złapać pewien kontakt z ziemią, z bazą. No i co? I przede wszystkim zaskoczony jestem stopem, bo udało się złapać fajnego gościa. W Chinach to była walka. Zobaczymy jak tu. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Spróbujemy. Na razie pierwsze łapanie stopa poszło bardzo, ale to bardzo sprawnie. Więc jestem zaskoczony mile. I ahoj przygoda. Nie ma szans gadać po mongolsku, coś czuję. Tego się najbardziej boję. Ale kto nie próbuje, to nie wygrywa. Bardzo dobre i bardzo ostre. Ale tragedia jest w komunikacie. W ogóle ich nie rozumiem. Niby wszystko wiadomo, ale nie bardzo. No i chyba Mongolowie lubią dobrze zjeść. Coś tak czuję, że to zresztą po nich wygląda. Inaczej Mongolowie są tacy przy kości. Ta pani, którą spotkałam, to jest moją rezydentką, mówi po rosyjsku. Co jest bardzo ciekawe, czyli te korzenie rosyjskie gdzieś tu zostają. Co trochę ratuje sytuację w przypadku, niestety mimo
próby nauki tego języka nie jestem w stanie nawet paru słów powiedzieć. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Chwilę jeszcze wracając do samej potrawy. Myślałem, że będzie bardzo podobna do chińskiej, ale w ogóle nie jest. Nie ma w niej makaronu. Bardzo ostra. Takie ziemniaki, mięso wkrojone. Jest tu warzywa. Taka zupa, ale ogromna porcja. Na drodze zaczepiłem chłopaka, żeby mi pomógł. Chłop wziął ode mnie numer, po czym do mnie napisał, że jest głodny i że może mnie zabrać w jakieś super miejsce. Ja zdziwiłem się, bo już dawno mnie coś takiego nie spotkało, ale zapomniałem, że w Kirgistanie czy w Tadżykistanie to jest po prostu normalne. I tak się od tego odzwyczaiłem, że zdurniałem. I robimy odbitkę za poprzedni rok. Pierwszy dzień z Mongolii. Wylądowaliśmy o godzinie 18. Po pierwsze spotkałem jakiegoś randomową totalnie osobę, którą zapytałem na ulicy o pomoc. W odpowiedzi, po pierwsze, ta osoba została przy mnie, po czym zapytała o mój numer, po czym zaprosiła mnie na obiad, czy moglibyśmy coś zjeść. I powiem tak, poczułem się jak w Kirgistanie czy w Tadżykistanie. Najnormalniejsza ludzka ciekawość. Te chłopaki, mówię, ten chłopak nigdy nie był za granicą. Nigdy. Więc to wszystko jest takie bardzo ciekawe, że oni nigdy nie byli za granicą. I dla nich to jest niesamowita okazja, żeby spotkać kogoś i pogadać. Tak więc kończy się ten dzień. Poszliśmy jeszcze sobie na piwo. Kolega doprosił kolejnego kolegę, który mówił troszkę lepiej po angielsku, ale to nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że się spotkaliśmy wszyscy i tego właśnie szukam w moich podróżach. I to jest odpowiedź, dlaczego Mongolia? Właśnie dlatego. Dla tych ludzi. A Mongołowie, mimo że tu też tradycja dochodzi, tu też się wszystkie granice wieku przesuwają, jeżeli chodzi o... Kiedyś było 22-3 lata, jeśli chodzi o małżeństwo, teraz podskoczyło podobno do 27. W mieście jest inaczej. Żyje tu tylko 3,5 miliona ludzi, czy jakieś 3,1 miliona ludzi, a 1,5 miliona w Ulaanbaatar. Miasto jest niewielkie. Biorąc pod uwagę standardy chińskie, to naprawdę jest malutkie. Nie ma takiego przepychu, ogromu. Nie czuć tutaj, że ten kraj próbuje się komuś przedstawić, komuś przypodobać. Po prostu jest sobą. Tak jak ludzie powinni być po prostu sobą. Właśnie kładę się spać i chciałem wyrzucić z siebie po prostu te wspomnienia, bo po prostu są gorące. Bardzo niesamowite jest to, że autostop poszedł mega sprawnie. Taksówkę taksarz chciał $15 za przejazd. 50 zł. To niedużo, powiecie. Niedużo, prawda? Ale biorąc pod uwagę, ile oni tu zarabiają, to jednak trochę sporo. Bardzo ludzie uprzejmi, bardzo mili, bardzo pomocni. Powiem wam jedno. Mongolia na razie w zupełności i po prostu daje radę. Ja to czuję. Ja to po prostu czuję w sobie, że ten kraj unosi ten ciężar bycia, pokazania, że jest krajem godnym. A to wszystko ludzie. To dzięki wam. To dzięki wam, ludziom, ten kraj jest taki, jaki jest. Oby tak dalej, przyjaciele. I mam nadzieję, widzimy się gdzieś tam, na krańcu świata, w Mongolii, gdzieś w jurcie, gdzieś na obrzeżach, gdzieś na prerii, gdzieś w deszczu, gdzieś pod namiotem, gdziekolwiek. Ahoj przygoda!
dworcu głównym Dżingis Khana, gdzie jest tak naprawdę centrum stolicy, Ulaanbaatar. W tym miejscu zaraz przede mną odbywają się festiwale. Część festiwali Nadam, rozgrywają się rozgrywki. Część konna rozgrywa się poza miastem, a ta część wewnętrzna, która jest uznawana za bardzo dużą część kultury Mongołów, odbywa się właśnie tutaj, na tym placu, w samym sercu miasta. Wiadomo, jest to miejsce, w którym się odgrywa życie codzienne. Miasto jest notorycznie zakorkowane, co jest dla mnie trochę ciekawe. Brakuje chyba dróg i infrastruktura jest dość biedna, a dopiero tą biedną infrastrukturę zobaczymy na zewnątrz po wyjechaniu za miasto. Dzieciaki oczywiście są zainteresowane, witają się. To jest miłe, ogólnie nastawienie do turystów jest bardzo pozytywne. Język angielski jest używalny wśród młodzieży i rozpoznawalny, więc to jest bardzo dobre. No jak słyszeliście przed chwilą, witają się, więc to jest dobre. Nie boją się. Nie boją się, podchodzą, rozmawiają, zagadują, więc... Na krótką chwilę zapraszam Was do muzeum. Nie było to planowane, ale zdarzyła się okazja, więc czemu by jej nie wykorzystać? W środku muzeum jest dużo eksponatów, muzeum jest 4-piętrowe, naprawdę jest dużo rzeczy. Niestety większość z nich jest po mongolsku, więc ciężko jakby odczytywać te informacje tam zawarte. Мне się все нравится. Все красиво. Ну, всего. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Dzień dobry wszystkim, witam na przejażdżce autobusem. Jedziemy w kierunku Górki. Trochę muzeum nas zatrzymało na dzisiaj, ale to była tylko chwila tak naprawdę. Teraz jedziemy autobusem 72 prosto z centrum w stronę górzystą, gdzie podobno znajduje się szlak górski, na którym możemy pokonać i może polatać dronem i zobaczyć to wszystko z góry, jak to miasto wygląda. Korki nierozłączna część przygody. Mam nadzieję, że się wyrobimy do godziny 19, bo kolega kończy pracę w banku, którego poznałem na ulicy i będziemy świętować. Jeszcze jedna sprawa związana z niebywałą na razie otwartością Mongołów. Widać to na każdym kroku, bo to jest tak naprawdę wszędzie odbywa się takie zwykłe small talki, czyli cześć, jak się masz, co tam u ciebie, czy starsi ludzie mówią po rosyjsku i no to na takim komunikatywnym poziomie. Nie jest to jakiś rozwiązły, cieszą się jak po mongolsku się coś do nich powie. Nawet prosto słowo taki nie i dziękuję, do widzenia. To jest naprawdę podstawa podstaw, którą należy według mnie tutaj przed przyjazdem posiąść
mimo że to są tylko 4 słowa, wbrew pozorom wcale nie jest tak prosto ich używać, jak się mogłoby okazywać. Mam wrażenie, że prościej mi jest powiedzieć po angielsku, jakby naturalnie, niż zmusić się do powiedzenia słowa po mongolsku. Turystów w Ulaanbaatar jest bardzo dużo. Większość osób mówi po angielsku, czy to w sklepach, czy to na ulicy, czy to w banku, czy to w muzeum. W przeciwieństwie do Chin jest to zupełny kontrast. Muszę powiedzieć, że w Chinach do tej pory spotykałem się wielokrotnie z czymś takim, że oni po prostu nie mówili po angielsku. To ani me, ani be, więc w Pekinie jak byłem, no to faktycznie w hotelach dawało radę, ale nie wszędzie, nie wszędzie. Mam wrażenie, że jest strasznie aktywnie, ale to dobrze, bo czas ucieka. Mimo że ja wiem, że to dopiero pierwszy dzień mój w Mongolii, taki całkowity od godziny porannej do wieczornej, to wiem, że to będzie szybko postępować. W Mongolii zamiar mam spędzić 3 pełne tygodnie, przy czym trzeci, ostatni tydzień będę się już przemieszczał na granicę, więc to będzie już takie wylotówka. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że góry Altaj, później może pustynia Gobi i jakoś tak to zleci, nie? Czyli najpierw zachód, a później na południe. Zobaczymy, gdzie poniesie los. Autostop koniecznie tu trzeba uskutecznić i rozwinąć trochę znajomość języka mongolskiego, nad czym będę pracował codziennie, żeby te kilka słów więcej gadać. Tym autobusem będę jechał do samego końca, więc mam nadzieję, że gdzieś tam dojadę. Tak żyją ludzie na skraju miasta, w małych jurtach. Pranie na wierzchu, a w oddali centrum miasta. Tak wyglądają obrzeża miasta Ulaanbaatar. Widać w oddali domki budujące się, cisza i spokój. Prawie, powiem wam szczerze, jak w górach, jak w Zakopanem. Widać, że to centrum miasta się cały czas rozrasta i że powoli dociera tutaj, na wyższe rejony. I jest tu co prawda lesiście. Ja myślałem, że tu nie ma lasu, a tu jest, uwaga, proszę bardzo państwa. Dobra, słuchajcie, idziemy szlakiem. Podobno jest to na godzinę. Sprawdzimy. Jestem na lekko, więc nie powinno być najmniejszego problemu. Podejście 500 metrów. Jakieś 1700 metrów, 300 metrów do wejścia, połowa drogi około. Jestem nieźle zziajany. Autentycznie komary zacinają, więc trzeba się najlepiej wypsikać gównem. Oczywiście tego nie zrobiłem, więc mnie zjadają. Jest zajebiście. Uff, 1900 przekroczyliśmy właśnie przed chwilą i zmierzamy na 2000 metrów. Szczyt jest tak 2000 z kawałeczkiem i później znowu schodzi w dół. Jesteśmy lekko, będziemy tylko lekko nad koroną drzew, że nie spodziewam się zbyt spektakularnych widoków, ale mam nadzieję, że ten trud się wynagrodzi. Było dość tak nie tyle ciężko, co męcząco. Duszno, wilgotno, więc się ciężko idzie. Łapię ostatnie promienie słońca. Słońce chyli się ku zachodowi. Jestem na górce, koło miasta Ulaanbaatar. I niestety troszkę jestem zmartwiony, bo nie udało mi się polatać dronem. Wyskoczył błąd i dziękujemy, do widzenia. Niestety błąd raczej hardware'owy, czyli brak stabilizacji gimbala. No i wszystko leży. I nie ma latania i się trochę wkurzyłem, bo okoliczności przyrody są bardzo dobre. Ale cóż, trzeba się cieszyć tym, co się ma. Ale będzie taki wkurw niestety na to, co się wydarzyło. No i nie można tego ukryć, nie? Idzie się z dronem, ma się ochotę polatać, no to nagle hop, klops, nie działa. A już był błąd wcześniej, że błąd kalibracji, coś tam mu się nie pasowało, nie? Ach, MacGyver. Albo spróbujemy go pokleić taśmą, ale raczej to nie przejdzie, bo jednak ta stabilizacja elektronicznie wywala drgania, nie? Więc nawet jak jest na taśmie, to będzie drgało, nie?
podczas lotu, chociaż może podczas spokojnego jakiegoś takiego może da się to ustabilizować i mieć taki efekt, że popróbujemy. Nocne życie Mongołów. Wygląda na bardzo spokojne, rozsądne, po prostu lekkie. Ludzie są uśmiechnięci. Jest godzina 22, w centrum miasta zbierają się ludzie. Podobnie wspominam to z Kirgistanu, Tadżykistanu. Tam też ludność była zawsze w dobrych humorach. Co tu czuć? Właśnie wróciłem z gór i czekam na kolegę na krótkie spotkanie, a potem wyrko. Kolejny długi dzień dobiega końca powoli. No i cóż mogę powiedzieć, właśnie kolega idzie. Fajnie to wszystko idzie do przodu, na razie pozytywnie. Zobaczymy jak będzie dalej. Dzięki za to, że jesteście. Cześć. Arunik. Arunik. Tebe, ty? Arunduru. Arunduru. Wczoraj przyjechali do mnie chłopacy na motorze, próbowali odgonić te komary, zostawili mi zapałki. Gerem. I Patryk, Gerem. I